Witam Was serdecznie na kanale V-Rider, z tej strony Damian. Dzisiaj zapraszam Was na nietypowy materiał wideo, w którym wspólnie obejrzymy sobie mój pierwszy motocykl. Zapraszam do oglądania. Już od dłuższego czasu miałem wrażenie, że ja kiedyś zakładałem kanał na YouTubie, jednak to było bardzo dawno temu, na który wrzucałem właśnie swój pierwszy film z motocyklem. I dzisiaj udało mi się odkopać ten kanał. Okazało się, że materiał wideo, który widzicie teraz w tym momencie po mojej prawej stronie, to jest materiał wideo z 2012 roku i ci, którzy mnie śledzą, mogą wiedzieć, że moja przygoda związana z motocyklami zaczęła się właśnie w okolicach 2011-2012 roku. Później miałem kilka lat, właściwie chyba 2 lata, kiedy jeździłem na motocyklach, następnie bardzo długa przerwa, no i wróciłem do motocykli 2 lata temu. Tak więc można powiedzieć, że miałem prawie 11 lat przerwy, zanim wróciłem do motocykli, jednak 11 lat wcześniej na motocyklach jeździłem, właściwie zdałem prawo jazdy i kupiłem swój pierwszy motocykl po tym, kiedy to prawo jazdy zdałem. Miałem oczywiście jeszcze wcześniej inne motocykle, może mi się uda odkopać to w tym materiale, więc też Wam pokażę. No ale na samym początku chciałbym się skupić na tym takim głównym motocyklu pełnoprawnym, który za chwilę sobie będziemy mogli obejrzeć. Jestem sam ciekaw, co mówiłem na tym materiale wideo, bo jeszcze go nie oglądałem. Postanowiłem, że zostawię to właśnie na materiał wideo, w którym obejrzymy sobie to wszystko wspólnie. Tak więc nie będę przedłużał, bo sam jestem bardzo ciekawy tego materiału, który za chwilę będziemy wspólnie oglądali. Jeszcze chciałbym Wam tylko powiedzieć, że jeżeli jakość tego materiału wideo jest przeciętna, no to musicie mi wybaczyć, ale po pierwsze materiał wideo z tego 2012 roku no był kręcony w technologii, jaka wtedy była dostępna. Kręciłem to telefonem, więc ta jakość no, nie poraża, a ogólnie ta forma tego, co oglądacie dzisiaj, też po raz pierwszy robię to w takiej postaci. Mam nadzieję, że da się to oglądać. No dobra, przechodzimy sobie do materiału wideo. Witam serdecznie na kanale Ektinera. To jest mój Tak się pierwszy nazywał film, mój gdzie kanał, no. przedstawiam Wam mój 2012 pierwszy motocykl, rok. który nabyłem kilka tygodni temu i dzisiaj po raz pierwszy zrobiłem pierwszą, dłuższą trasę samodzielnie. Powiem Wam, tutaj zatrzymam na chwilę. Pierwsze chyba 2 dni czy 3 dni pojeździłem po Wrocławiu, no i później przetransportowałem właśnie motocykl do rodziców i to była właśnie taka pierwsza moja trasa chyba, 60 km poza Wrocławiem i byłem strasznie podekscytowany, jak dobrze pamiętam, kiedy to nagrywałem. Przewiozłem motocykl do punktu, gdzie będzie zimował, dlatego że już mamy późną jesień, nie wiadomo jaka będzie pogoda od przyszłego tygodnia, a ja się nie mogłem doczekać. Prawo jazdy mam od dosłownie 4 dni. To znowu zatrzymam, bo to też opowiem Wam szybko, jak zrobiłem prawo jazdy, w ogóle jak się zapisałem na prawo jazdy na kategorię A, no bo kategorię B miałem zaraz jak skończyłem 18. Właściwie ja już się zapisałem, pamiętam, na kursy, zanim tą 18 miałem, bo wtedy chyba można było pół roku przed 18 już się zapisać na kurs i zawsze mówię, że egzamin pierwszy na kategorię B oblałem, bo wyobraźcie sobie, jechałem do wrocławskiego WORD-u właśnie na egzamin, no i ja jeszcze nie miałem wtedy dowodu, nie miałem jeszcze wyrobionego i jechałem z paszportem, bo tak można było podejść do tego egzaminu, no i kiedy dojechałem do tego WORD-u, a byłem bardzo podekscytowany, to się okazało, że ten paszport w ogóle zgubiłem. A co do samego motocykla i właśnie mojego prawa jazdy na kategorię A, no teraz już wiem, że w takim razie ja zrobiłem, mogłem to sprawdzić w prawie jazdy, ale jak miałem 23 lata, i słuchajcie, ja zapisałem się na kurs w bardzo, myślę, nietypowy sposób, bo pamiętam, szedłem ulicą we Wrocławiu przez Śródmieście i przejechało kilka motocykli i ja zawsze się oglądałem za motocyklami i wyobraźcie sobie 200 czy 300 metrów dalej była szkoła jazdy, nie pamiętam, czy to był kursant, czy jakoś tak to się nazywało, więc ja dosłownie zobaczyłem tych motocyklistów, przeszedłem te 300 metrów, zobaczyłem ten punkt, gdzie można było się zapisać na prawo jazdy na samochód, na motocykl, no i wszedłem do tego punktu i od razu się zapisałem, a jako, że miałem już prawo jazdy od kilku lat właśnie na kategorię B, no to też w ogóle ten kurs inaczej przebiegł. W ogóle ci, co nie pamiętają, wtedy nie było kategorii A1, A2 i tak dalej, była po prostu kategoria A. Ja się zapisywałem właśnie w takim czasie, kiedy te zmiany, już jakby były informacje, że takie zmiany będą, ale jeszcze się załapałem na te stare zasady. I ten kurs w ogóle teoretyczny to tak naprawdę były chyba 2-3 godziny, no bo ja już miałem kategorię B, a później była taka normalna praktyka. No i w taki sposób w ogóle zrobiłem prawo jazdy na motocykl, więc bardzo spontanicznie. No i jest właśnie motocykl. Motocykl kupiłem od znajomego z forum,
który był polecany, zarówno znajomy, jak i motocykl. Tak, bo w tamtych czasach ani grupy facebookowe i tak dalej jakby nie istniało, jeszcze to nie było tak popularne. Tam jeszcze nasza klasa chyba była w tym okresie, no ale tak naprawdę wszystko się opierało na forach, które były na stronach internetowych. No i ja poznałem znajomego, który był w grupie motocyklistów we Wrocławiu. Już nie pamiętam, czy ja byłem w trakcie robienia prawa jazdy, czy dopiero planowałem, no ja się zapisałem spontanicznie, więc chyba byłem w trakcie robienia tego prawa jazdy. No i on powiedział mi, że ma fajny motocykl, właściwie jego znajomy ma fajny motocykl, który będzie idealnym motocyklem na pierwszy motocykl, no i może mnie tam skontaktować z osobą, która chce sprzedać SV-kę, więc tak w ogóle ją nabyłem i w ogóle pamiętam, że SV-kę przywiózł mi właśnie ten sprzedawca, dlatego że ja jeszcze nie miałem prawa jazdy, jeszcze nie skończyłem tego kursu, jeszcze nie zrobiłem egzaminu, więc nie mogłem sam wsiąść na motocykl, kiedy go kupowałem i sobie przywieźć do mieszkania we Wrocławiu, bo mieszkałem we Wrocławiu. A on musiał wsiąść, no i później jeszcze go samochodem, pamiętam, odwoziłem do domu, a motocykl stał pod garażem. Historia motocykla jest mi znana, właściciel jest mi znany, będziemy pewnie sobie razem kiedyś w przyszłości jeździli, jak ja już się nauczę. Dobrze jeździć, dotrzymam tempa. Tak, Więc to tak, były ja plany. w sumie nie miałem wcześniej jakoś kontaktu z motocyklami. To było nagle, to się wszystko stało. Stwierdziłem, że zrobię prawo jazdy i zacznę jeździć na motocyklach. Dokładnie, Była no. okazja, kupiłem motocykl. Wcześniej miałem Kagiwę. Wtedy za ten motocykl chyba dałem coś koło 11 000 złotych, jak dobrze pamiętam. Czekajcie, to był 2012 rok, a to był motocykl chyba z 2004 roku. Tak mi się wydaje, więc 8-letni motocykl. I to 125, no ale to są motocykle nie do porównania ich. Tak, jeszcze zanim, właściwie kiedy byłem w trakcie robienia chyba tego prawa jazdy, kupiłem sobie, bo no historia jest długa, ja zawsze mieszkałem, od urodzenia mieszkałem we Wrocławiu, moi rodzice tam w międzyczasie wyprowadzili się poza Wrocław, a ja w tym Wrocławiu zostałem i pamiętam, kupiłem sobie właśnie do trenowania tam u rodziców na wsi Kagiwę Mito. Jak mi się uda, to wam jeszcze ją znajdę i pokażę. Wielkość, prowadzenie. Po dzisiejszej trasie muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Niesamowicie wygodny motocykl, Podjarany. fajnie się zbiera, ładnie idzie, bez żadnego problemu, wszystko płynnie. Co do motocykla, motocykl jest z 2004 roku. Tak jak mówiłem. Silnik ma 8 przełożony w 2006 roku z modelu z 2006 roku. Poprzedni silnik, gdzieś tam coś się stało No, i coś on było. upadł, ale na szczęście wszystkie papierki związane z tą wymianą mam, gwarancję, nie gwarancję. W ogóle mam chyba te dokumenty do dzisiaj. Gdybym pewnie poszukał, bym jeszcze znalazł te wszystkie dokumenty sprzedaży. Przed zakupem pojechałem z motocyklem do mechanika, specjalnie żeby mi go obejrzał. Dowiedziałem się wszystkiego, co się z motocyklem działo. Tam elektronika była, coś było z elektroniką, pamiętam. Tak jak widać, nie wiem, bo kręcę w sumie z telefonu, nie wiem czy wszystko będzie widać. Motocykl ma kilka zarysowań. Powiem tak, mi strasznie nie zależało na stronie wizualnej, bardziej na stronie. Słuchajcie, ten kask, który tam widać, to kask, który w ogóle mam do dzisiaj. I na samym początku, jak wróciłem te 2 lata temu do jazdy na motocyklu, to jeszcze w tym kasku jeździłem. To był za duży kask, LK, pewnie ktoś, kto cofnie się do moich pierwszych filmów na kanale, to znajdzie jeszcze ten kask. Mechanicznej. Zarysowania są stąd, że prawdopodobnie gdzieś leżał na boku, jednak mechanik po oględzinach stwierdził, że to nie był jakiś straszny wypadek, że motocykl nie był klejony, nie był składany, jest po prostu porysowany. Czy to była parkingówka, czy przy jakiejś niskiej prędkości gdzieś na skręcie się ktoś położył. Poprzedni właściciel miał go rok, więc mówi, że to nie jest on, no ale nic strasznego w każdym razie, nic strasznego. Będziesz. Ej, super w ogóle, że ten motocykl, tak naprawdę te motocykle, ludzie na tych motocyklach jeżdżą do dzisiaj. Zobaczcie, że nawet dzisiaj można spotkać wielu motocyklistów. Ja do dzisiaj się oglądam, kiedy widzę SV-kę w tej formie, bo to jest chyba ta druga już generacja. Nie pamiętam, pierwsza chyba miała takie rurowanie bardziej, a tutaj była taka aluminiowa już rama. No i do dzisiaj te motocykle widzę, tak więc zawsze się za nimi w ogóle oglądam. Trzeba go troszkę poprawić, tutaj widzimy crashpady. Plastiki delikatnie tam są połamane, no ale będę miał całą zimę do tego, żeby go doprowadzić do porządku. Nic nie zrobiłem. Jest jeden mankament taki związany z tym motocyklem, mianowicie kostka wiązki elektrycznej
gdzieś się przepaliła. Tak. To już widziałem tą kostkę i trzeba ją wymienić, ale tak jak mówię, Nie mogłem go odpalić, pamiętam czasami, że przekręcałeś kluczyk i on po prostu później na zapłon, a on nie odpalał. wszystko postanowiłem przełożyć sobie na zimę i tam go doprowadzić do porządku. Tutaj widzimy, właściciel poprzedni założył końcówkę tłumika Vipera. Brzydki, Tutaj nóżka jest troszkę wygięta, to też dowiem, no ale to jest ta strona, na której on leżał. Kolor jest dosyć nietypowy. na nim miałem swoją pierwszą parkingówkę dosłownie pod domem. Pamiętam, był żwirek i zawracałem i go położyłem. Tutaj jeszcze zobaczę mój kask. No więc tak to wygląda. Mówię, to jest mój pierwszy motor i jak tylko zgromadzę pieniążki, to mam zamiar kupić Jezu, jak ja nie lubię tego słowa pieniążki. kamerę i będę nagrywał filmiki. Patrzcie, jakie w ogóle wtedy miałem plany i myślę, że gdybym wtedy kontynuował nagrywanie, kiedy bym jakby nie zaprzestał jeżdżenia na motocyklu, to być może byłbym jednym z pierwszych vlogerów, który nagrywa na motocyklach i dzisiaj pewnie byłbym być może bardziej znany, no ale 2012 rok, być może jestem jedną z pierwszych osób w takim razie, która nagrywała na YouTube'a vlogi. Nie wiem, muszę to sprawdzić tak z ciekawości. Z poziomu kasku. Niestety no, z różnych względów nie wiem, czy to się uda, między innymi przez pogodę, czy to się uda w tym sezonie jeszcze zrobić, no bo już tutaj powiedzmy idzie nam zima i nie wiem, na ile pojeździmy, ale od przyszłego sezonu na pewno będę jeździł dużo i będę kręcił filmiki, więc teraz może ja zaprezentuję, Patrzcie, jak to wraca po wielu latach. jak on pali, jak on odpala. Teraz moment, będę musiał sobie wsiądę, bo tak wygodnie, a jak trzymam kamerę w ręku, to moment. Ładna ona była. Kask przełożymy, żeby Pamiętam, nie ładnie spadł. pracowała. SV-ki w ogóle Okej. super pracują. Tutaj się zatrzymałem na trasie, żeby nakręcić ten filmik. No, to już było pod domem. Tak pomyślałem, że fajnie będzie. Dobra. Tutaj widzimy, że ten przekręcony, jest kluczyk, stacyjka. Tu widzimy przebieg z dnia dzisiejszego. Tu widzimy przebieg na nowym silniku. 4223 km. Tu widzimy przebieg całkowity motocykla, 50 000. Ile? E, Czy 5000? Może Dobra. 50. No i teraz Chociaż to by było możliwe. 50 w sumie. No tak. zobaczymy, czy ta związka nam nie zrobi niespodzianki. Czy odpali. Jedzie jakiś samochód, więc będzie głośno. A jednak jest to niespodzianka, której No się właśnie. spodziewałem. Tak. Często to było. Trzeba było go zgasić chyba jeszcze raz. Ciach. Odpalam. Odpalił. Podkręcimy, jak to. Tak. Dźwięk pewnie nie do opisania. I na telefonie jak nagrywam pewnie nie będzie tego wszystkiego dobrze słychać. No dźwięk się ciężko nagrywa. Ale jest niesamowity. Naprawdę jest niesamowity. Ja tu pokażę jeszcze. Motocykl ładnie chodzi. Wypowiadam się jak specjalista, słuchajcie, mam 4 dni prawo jazdy. Pierwszą trasę zrobiłem, a opowiadam jak spec. Mówię płynnie. Trzeba powiedzieć z góry wszystkim, którzy się zastanawiają nad... Auto jedzie jakieś chwilka. Wszystkim, którzy się zastanawiają nad Suzuki SV650, powiem tak, ja go się trochę bałem. Bałem się tego motocykla, różne opinie na jego temat słyszałem. Słyszałem, że strasznie mocno hamuje silnikiem, że A to prawda, pamiętam do dzisiaj, nawet pamiętam takie skrzyżowanie w okolicach Fatu, ci, którzy znają Wrocław, idą tory tramwajowe i jechałem w stronę cmentarza Grabiszyńskiego, bo zawracałem tam. I tam były właśnie, tam są tory, przecinają jezdnie i pamiętam, zrzuciłem bieg i normalnie sklinowało tylne koło. od niskich obrotów strasznie wchodzi, że no od niskich obrotów idzie bardzo, bardzo agresywnie i powiem szczerze, że bałem się tego, a dzisiaj jest ok i uważam, że to jest tak jak z dentystą. Wszyscy mówią, jak to nie będzie bolało, jakie to jest straszne, Do dzisiaj się dentysty boję. a summa summarum siadamy na fotelu i okazuje się, że jest dużo lepiej niż mogło być. Niż opowiadali
Tak powinienem powiedzieć. Dobra, chwilkę postawię sobie go. Ten motocykl, pamiętam, był dla mnie za duży też, za ciężki. Ja do dzisiaj niewiele ważę, tak naprawdę mam taką budowę, że mi jest bardzo ciężko przytyć, a wtedy byłem, nie pamiętam, ja czy 60 kg ważyłem. Okej. I tak, powiem tak jeszcze, co po dzisiejszej trasie i kilku moich wypadach na miasto, po Wrocławiu, tutaj nie będę ukrywał, bo Wrocław ruchliwym miastem jest. Co mogę powiedzieć? No, motocykl można powiedzieć, że no nie wybacza niektórych prostych, naprawdę prostych błędów, ale na szczęście nie wybacza ich delikatnie, bo gdzieś tam przez przypadek redukcja przy 40 To, o czym mówiłem wam przed chwilą. na godzinę z dwójki na jedynkę, wiem, głupota, ale tak jak mówię, się dopiero uczę. Wejście w zakręt i tylnia oponka idzie w uślizg. No ale to trzeba się przyzwyczaić, tak jak mówię, to trzeba się przyzwyczaić. Nie wiem, ktoś kto ma SV-ki może mi powiedzieć, czy to miał ten egzemplarz po prostu tak, czy macie to w swoich SV-kach, ale on naprawdę potrafił sklinować koło tylne. A ja muszę się też nauczyć jeździć dobrze na motocyklu, bo jak wiadomo, każdy po kilku godzinach jazd podczas kursu no, umie kręcić ósemki Tu się zgadzam. To i dzisiaj. robić standardową trasę po mieście. No więc będę tutaj chyba na razie kończył. Jeszcze raz obejdziemy sobie wszystko. Opona przednia będzie do wymiany, już mam nową oponę, więc ją wymienimy, bo już A się miałem. Od skończyła. razu dostałem przy zakupie. przez zimę będziemy o niego dbali. Pewnie nakręcę jeszcze kilka filmików. Też muszę się dowiedzieć, jak to wygląda, żeby go dobrze zakonserwować na zimę. Dobra, będę kończył. Pozdrawiam Was wszystkich. Eclinera. No, do dzisiaj mam sentyment. A wiecie, co jest też dobre? Że ten motocykl tak naprawdę kupił ode mnie znowu później znajomy znajomego. I do dzisiaj wiem, gdzie on stoi. Jest rozebrany, bo osoba, która go kupiła, planowała go gdzieś tam przerobić trochę bardziej w stylu street czy naked. Rozebrali go na części, może kiedyś jak będę u swojego znajomego właśnie Andrzeja, bo on tam u niego stoi, to wam pokażę, jest po prostu rozebrany na części pierwszej i oni uważają, że nadal da się go jeszcze przebudować, ja w to już nie wierzę, no ale rama cała tak naprawdę stoi do dzisiaj. Tak po tym jak sobie obejrzałem ten materiał wideo, to jeszcze taka przyszła mi myśl, że czasem różni ludzie się mnie pytają, po co nagrywam na YouTube'a, jaki to ma w ogóle sens i cel i tak dalej, i tak dalej. No i zobaczcie, gdyby nie to, że nagrałem ten materiał wideo w 2012 roku, no to myślę, że już bym nie wrócił wspomnieniami właśnie do tego. I tak jak już nagrywałem na tym kanale, no to dla mnie to jest taka trochę forma, w cudzysłowie, pamiętnika. No bo zobaczcie, dzięki temu można wrócić naprawdę do starych czasów. No to słuchajcie, mam bonus, bo znalazłem też filmy właśnie z moim tym pierwszym motocyklem, Kagiwą Mito. To była 125, jeśli się nie mylę. Pamiętam, kupiłem ją właśnie tam na wiosce, tak jak wspominałem. I chłopak mi jeszcze mówił, że to torowa wersja, więc masakra, to był jakiś składak tak naprawdę. Ja więcej przy tym motocyklu się narobiłem, próbowałem go odpalić, w ogóle żeby cokolwiek on robił niż on jeździł tak naprawdę, no nie wspominam tego jakoś super, owszem z sentymentem, ale problem był z tym motocyklem duży. Kagiwy w ogóle chyba już nie ma, nie? Chmura dymu za nim. Zaraz jak znajdę, to jeszcze wam pokażę materiał, jak ona przyspieszała. Ale pamiętam, że ona rwała tak naprawdę, że tam było tak, że chyba już nie pamiętam, ale tam do jakiegoś zakresu obrotów to tak ciągnęło, a później było takie wyrwanie, że pamiętam, że ten chłopak, który mi sprzedawał, to też, ja w ogóle wtedy chyba byłem przed kursem właśnie praktycznym,
tą częścią praktyczną i nigdy wcześniej w życiu nie siedziałem na motocyklu. I on się mnie zapytał, czy chcę usiąść z nim i się przejechać. Pamiętam, że kask mnie wtedy prawie udusił, bo on tak wyrwał, ja źle miałem zapięty kask, jeszcze chyba on mi dał jakiś kask za duży i z takim kopytem, pamiętam, ruszył, tak mnie przewiózł, że mi serce niesamowicie waliło, a do tego wszystkiego mówię, pamiętam to uczucie, kiedy ta linka kasku mnie podduszała, a on cisnął dalej, nie? Miękkie nogi miałem. Tam naklejka chyba była, motocykle są wszędzie. No i tu jeszcze jeden materiał wideo, w którym zaraz chyba będę chciał pokazać właśnie jak ona przyspiesza, tylko pamiętam, nie miałem żadnego uchwytu na telefon ani nic takiego, więc gdzieś tam musiałem to upchać i było mi strasznie, pamiętam, ciężko w ogóle to grać. Zresztą, no zaraz zobaczymy jak to... Przesunąć człowiek. Tam w tym tłumiku coś tak dzwoniło, zresztą to pewnie słyszycie, nie? Tak, ona chyba gdzieś tak powyżej 7000 obrotów, tak potwornie szła. O, widzieliście? To było 8000 w górę. Tylko ja mówię, wtedy prawa jazdy nie miałem, ja się bałem strasznie. Plus wiedziałem w jakim ona jest tak naprawdę stanie, nie? Więc też pamiętam, że to był taki podwójny stres. To był w ogóle pierwszy motocykl, na którym jeździłem tak naprawdę. Dobra. Okej, mamy. Możecie dać znać w ogóle, jaki był wasz pierwszy motocykl. Ciekaw jestem. Ja sprawdzę zaraz, ale sobie już tak, już nie będę tego nagrywał. Dajcie znać, ale mi się wydaje, to była 125, nie? Jakiś pan mi to... Jakość kalkulatora, wideo. Taka kosiarka, nie? Tak przesuwam, żeby no nie męczyć siebie i was tym dźwiękiem. Być może dla kogoś to jest ładny, przyjemny dźwięk, no mi na słuchawkach niekoniecznie przyjemnie.
chyba w takie dziwne wibracje. Nie wiem, czy to była kwestia drogi, po której jechałem, czy ona wpadała, nie wiem. Ale nie wyjeżdżałem nią na takie, wiecie, główne, powiedzmy, na wsi ulice, no bo się bałem. Dobra, nie katujemy tego, słuchajcie, bo szkoda ucha i chyba tutaj nic więcej nie zobaczymy. Tak sobie z ciekawości jeszcze sprawdzam. Patrzcie, Kagiwa Mito. No, to była taka dokładnie. I tutaj mamy na gaźniku ona była, no właśnie. 89 rok, dwusuwowy, jednocylindrowy. 125, 33,5 konia teoretycznie tylko. No, ale rwała 19 newtonów przy 9000 obrotów. No. Jakie to były motocykle wtedy? Historia, nie? No nic, historia przerobiona, tak więc mój pierwszy motocykl, super, że ten materiał wideo udało mi się znaleźć. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy materiał wideo Wam się podobał. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujesz, to pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, aby być na bieżąco, no bo wkrótce będą się pojawiały kolejne materiały wideo zarówno z testów motocykli, jak i z mojej historii związanej z motocyklami, czy to będzie Street 765, czy wrócimy jeszcze do Tridenta. Myślę, że wiele ciekawych materiałów będę miał okazję Wam jeszcze pokazać. Dzięki wielkie za poświęcony czas. Zostawcie w komentarzu, jaki Wasz był pierwszy motocykl i do zobaczenia już wkrótce.